Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, już po urlopie, ale odpoczęłam i słuchajcie, chciałabym Wam dzisiaj pokazać bardzo szybki taki przepis, bo mam jeszcze dość dużo pracy w domu, bo wiadomo, jak to się zostawia mieszkanie na urlop i tu wszędzie i kurz i tego, no zresztą panie to wiedzą. Trzeba ogarnąć wszystkie ciuchy, które się brudne przywiozą z urlopu, także koce i te inne rzeczy. Także dzisiaj będzie ciasto takie bardzo szybkie. To będzie drożdżówka, ale naprawdę bardzo szybka i mi się zdaje, że każdemu się uda. Bez zagniatania drożdżówka i będzie z rabarbarem, bo rabarbar jeszcze jest. My bardzo z mężem lubimy rabarbar. Gdybyście nie chcieli rabarbaru, można zastąpić je czy jabłkami, czy teraz truskawki się pokazały. Także można je truskawki. Widziałam jeszcze ładne gruszki w sklepie, także gruszką też można zastąpić. I od czego zaczynamy? Słuchajcie, tutaj mam 400 g mąki pszennej tortowej. To jest ten typ 405 lub 450, tak mniej więcej taką mąkę trzeba mieć. Do tego, słuchajcie, dajemy drożdże suche. Ja kupiłam takie, tu jest 8 g. Jeżeli, bo są też drożdże, gdzie jest 7 g, to troszeczkę po prostu z innej paczuszki dodajcie tych drożdży. No i oczywiście nie mam nożyczek, bo pewnie mój mąż już był w kuchni i już wziął. A jak on weźmie, to już na swoje miejsce nie odłoży. To już zapomnijcie. Także wsypujemy 8 g drożdży suchych. Jeżeli chcecie świeże, to drożdże świeże około 25 g świeżych, ale ja zawsze robię na suchych i zawsze mi wychodzi. Do tego dodam, słuchajcie, szczyptę soli. O, szczyptę soli i to jest opcjonalnie, po prostu mam troszkę skórki tartej pomarańczowej, mi zostało, to już mówię, to wykorzystam, bo opakowanie było otwarte, ale to opcjonalnie. I dam też, nie patrzcie na firmę, bo teraz bardzo dużo różnych firm robi taki aromat, cukier ze skórką cytrynową. Jak ma być kwaśno, to niech będzie kwaśno. I zamiast, jeżeli nie macie, to cukier wanilinowy. O. Tak. O. I cukier trzeba jeszcze dać, patrzcie. Już bym zapomniała o cukrze. No i dodamy, słuchajcie, cukru. Cukru tak mniej więcej powinny być, słuchajcie, takie 4 czubate łyżki stołowe. Ale my może ja dam no troszkę mniej. 1, 2, 3. Ja dam 3. Wydajcie 4 albo nawet i 5. Zależy, jak słodkie robicie. Ja dałam 3 łyżki. Dobra. Teraz to wymieszamy te suche składniki nasze. O. I tak. 3 jajka. Najlepiej takie duże jajka. I 150 ml mleka, takiego podgrzanego, ciepłego, ale nie gorącego, żebyście nie zabili drożdży. I 80 g masła roztopionego, też ciepłego, ale nie za gorącego. Te 3 jajka ja je tak przebiję, troszkę je poklepię. O, tak. Rozklepiemy troszkę jajka. Ja mam rabarbaru około 20 deko, tak mniej więcej. Zaraz Wam pokażę też, jak rabarbar robię. A, i dam jeszcze troszkę, mi tu zostało na dnie ten olejek cytrynowy. A, to kilka kropelek, ale to też mówię, to opcjonalnie. Tak. Masełko roztopione. Ciepłe, ale nie gorące. Tak. I słuchajcie, mleko 250, około 250 ml. Zaraz Wam pokażę, jaka powinna być konsystencja ciasta. O. Dobrze. Tak.
I słuchajcie, dlatego właśnie mówię, że jest to bardzo szybkie ciasto, bo nie będziemy wyrabiać je ręcznie. To jest właśnie fajnie. Moim starym robotem będziemy tak, zaczynamy od bardzo małych obrotów, a później coraz większe, zwiększamy. I około tak 5 minut do wymieszania składników. No, słuchajcie, ja mieszałam je na małych i troszeczkę na średnich obrotach, niecałe 5 minut. Właśnie chciałam wam pokazać, jak one już ładnie, widzicie, nawet odchodzi, nie wiem, zaraz, bo nie widać. Teraz. One nawet fajnie odchodzi już od miski. Dobra. Taką konsystencję ma mieć. Gdyby jajka były inne, po prostu dodać troszkę mleka tutaj ciepłego. Tak. I słuchajcie, i co ja zrobię teraz? Ja odłożę to ciasto do wyrobu, no bo to musi wyrosnąć, bo to wiadomo, drożdżówka. I słuchajcie, ja odłożę ja sobie położę, można dać do nagrzanego piekarnika do maksymalnie 35 stopni moim zdaniem. No, ciasto moje się już wygrzewa na poduszce elektrycznej około godziny czasu. Słuchajcie, rabarbar, tu jest 20 deko rabarbaru, takiego, ja go obrałam ze skórki, słuchajcie, i pokroiłam w kawałeczki. Gdyby rabarbar był u was, który ma bardzo dużo soku, to jak to się nazywa, to opróżcie troszkę mąką. U mnie ten rabarbar nie ma tak dużo soku. Ja go, tak jak zawsze, ja go troszkę sobie, ale to jest tylko moja opcja. Wy możecie zwykły rabarbar układać. Ja go po prostu troszkę zabarwię sobie dżemem z własnej roboty, z czarnej porzeczki. My bardzo lubimy, także... ale mówię, to jest tylko, ja to robię tak opcjonalnie, a wy możecie zwykły rabarbar po prostu poukładać na ciasto. Albo rabarbar, albo truskawki. Zobaczcie, jaki ładny będę miała czerwoniutki rabarbar. Tak. Fajnie. Bardzo fajnie. Czarna porzeczka też jest kwaskowa, także. I tutaj mam tak, 50 gram mąki pszennej tortowej, 25 gram zimnego masła pokrojonego i 25 gram cukru. I z tego paluszkami będziemy po prostu robić kruszonkę. Tak robimy, rozgniatamy masło, aż się zrobi taki piasek, taki grubszy piasek, taki żwirek, coś takiego. Trzeba tak rozgniatać między paluszkami. To się da zrobić, tylko po prostu to trzeba troszkę na to czasu. No, kruszonkę już mam gotową. Słuchajcie, przyniosłam swoje ciasto, które było na poduszce elektrycznej i słuchajcie, miałam je na trójce, bo na dwójce okazało się, że poduszka grzeje za mało. Zresztą dzisiaj u mnie jest dość chłodno i musiałam po prostu podnieść temperaturę na poduszce elektrycznej do trójeczki. Ja daję tak, poduszkę elektryczną, na to daję ręcznik złożony, na ręcznik kładę dopiero miseczkę i przykrywam wszystko kocem. I wtedy tak fajnie właśnie mi rośnie ciasto. I są te poduszki elektryczne, koce takie elektryczne. Bardzo fajnie podwoiło swoją objętość. I słuchajcie, no i nastawiłam piekarnik już. A jeszcze wam powiem szerokość blaszki, już wam mówię. Słuchajcie, tak jak mówiłam, to nie będzie duże ciasto, także tu jest 24 mniej więcej na 22, tak mniej więcej. Tak. I wykładamy ciasto, słuchajcie, na naszą blaszkę. Patrzcie, jak ładnie urosło. Widać?
Widać jakie ładne, o. Bo ktoś tam mi pisał, że ciasta na drożdżach suche, że one nie wychodzą. Wychodzą bardzo fajnie. Drożdże suche to jest nic innego jak drożdże świeże, tylko że ususzone. O. Widzicie, naprawdę bardzo szybkie ciasto do zrobienia. Nie trzeba żadnego zarabiania. Nic, robotem tylko. A wiecie co, nie wiem, powiem wam taką ciekawostkę, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, czy nie, bo jak powiem wam, że ja kiedyś o tym nie wiedziałam, że jak macie robota i macie te łopatki do robota, te takie, co żeśmy teraz robili do ciasta drożdżowego, jeżeli je źle założycie, lewo na prawo albo prawo na lewo, jakoś tak, w odwrotnej jakoś odwrotnie, to one wtedy robią coś takiego, że ciasto wam się podwija aż po sam mikser. Po prostu nie da rady zakręcić ciasta. Więc trzeba wtedy po prostu te łopatki wyciągnąć i przełożyć odwrotnie. W niektórych mikserach jest to zaznaczone, która powinna być gdzie, ale nie w każdych. O. Tak. Słuchajcie, o, ale ładnie pachnie. Ja sobie już nagrzewam piekarnik 180 stopni, grzałka góra-dół bez termoobiegu. Ciasto powinno być mniej więcej, ja mówię zawsze, około 30-40 minut w piekarniku. Po 30 minutach trzeba, zresztą w ogóle ciasto trzeba sprawdzać. Słuchajcie, będę miała czerwone ręce od tego rabarba, od tego drzemu porzeczkowego. Ale wtedy jest ładne, czerwone. O. Tak. Gdyby wam się zaczęło przypiekać, no to wiadomo, że skręcić troszkę temperaturę. Pieczemy do suchego patyczka, ale nie zaglądajmy do ciasta drożdżowego, dlatego że one nie lubi przeciągów. Teraz wszystko takie piekarniki są, że wszystko widać przez szybkę. I naprawdę nie trzeba tam od razu zaglądać. Tak samo jest z wyrastaniem ciasta. Słuchajcie, jeżeli będzie w domu zimno, to ciasto wam będzie wyrastać albo bardzo powoli, albo nawet wręcz wcale wam nie urośnie. No, tak jak mówiłam, no, ja zobaczyłam po pół godzinie, że na tej dwójeczce niestety jest teraz tak chłodno dość w domu, bo się pogoda popsuła, nawet padało u mnie przed chwilą. Także się ochłodziło i okazuje się, że na dwójeczce to było za mało i musiałam dać trójkę na kocu elektrycznym. Więc musicie po prostu patrzeć. Ciasto drożdżowe lubi ciepło. O. I słuchajcie, ja teraz odstawię je troszkę przykryte. Zaraz jeszcze dam tak. O. Damy na to naszą kruszonkę. Umyję ręce. Damy teraz na to naszą kruszonkę. Słuchajcie, odstawimy na 20-30 minut, żeby troszkę podrosło. Tak jak mówię, ja sobie już piekarnik wzięłam, rozgrzałam, żeby po prostu w kuchni się zrobiło trochę cieplej, bo naprawdę jest chłodno, a nie będę grzać w całym mieszkaniu. To wtedy nie fajnie podrośnie po prostu ciasto, także no widzicie, pięknie. O. Tak, przykryję jeszcze je woreczkiem foliowym, ale już nie tak szczelnie. Pomocnicy klamerki już idą i czekamy tak z 20-30 minut. Przykryję jeszcze zaraz je tutaj ściereczką, żeby miało ciepło i zaraz do was wracam. No słuchajcie, moje ciasto troszkę podrosło, odpoczęło. O, i wsadzam je do nagrzanego piekarnika, tak jak mówiłam, około 30 minut. Wracam do was ponownie. Minęło 30, prawdę mówiąc 7 minut. Sprawdziłam patyczkiem. Patyczek jest suchy, więc wyciągamy. O, ale gorące. O. Już wam pokazuję. Poczekam chwilkę, aż ostygnie.
dosłownie chociaż nawet te z te pół godziny niech przestygnie i zaraz zobaczę, może bo uda się teraz wyciągnąć trochę, bo najlepiej wyciągnąć oczywiście na kratkę. Na razie wyciągnę je tak, wiecie? O. Da radę. O, da radę. Dobra. I zaraz go będę wyciągać na kratkę, także jeszcze pokażę Wam. No, wracam do Was z powrotem, żeby pokazać Wam, jak ciasło to ładnie urosło. Proszę zobaczyć. Tu dam sobie może rękę do przyrównania. Nie wiem, jak to widać, ale naprawdę bardzo ładnie urosło. Bardzo ładnie popukałam. Wszędzie jest fajnie wypieczone. Także można szybciutką drożdżóweczkę, słuchajcie, sobie zrobić. To jest w sumie 15 minut do roboty. Oprócz tego, że trzeba doliczyć czas, żeby drożdżówka wyrosła. No i żeby później te 35-37 minut nam po prostu się upiekła. I teraz można oczywiście jeszcze polać je tym, jak to się nazywa, lukrem. A lukier to robicie tak mniej więcej 2 łyżeczki soku z cytryny i 60 g cukru pudru wymieszać, tylko że lukrujemy, pamiętajcie, jak drożdżówka jest całkowicie wystygnięta, bo inaczej lukier Wam się rozpuści. Ja nie wiem, czy będę lukrować, czy tylko posypię sobie cukrem, pudrem, bo jak wiecie, my używamy mało cukru. Także jak się filmik podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych filmikach. Do zobaczenia. Pa, pa!